Chińskie samochody podzieliły Polskę bardziej niż sernik z rodzynkami, marcepan i majonez kielecki. Spróbujcie napisać na ich temat coś negatywnego w sieci, a zlecą się wrony kraczące, że jesteście opłaceni przez Niemców i Japończyków. Napiszcie coś pozytywnego, a nikt nie będzie miał wątpliwości, że siedzicie tak głęboko w kieszeni Xi Jinpinga, że swobodnie majstrujecie mu przy jądrach. Nawet elektryki nie podzieliły swego czasu Polaków tak bardzo, jak Omody, Bydy, MG czy Jayku. Komu to potrzebne? Ale fakty mówią same za siebie. W ubiegłym roku nad Wisłą zarejestrowano ponad 49 000 nowych aut wyprodukowanych za Wielkim Murem. Dużo. Niektórzy twierdzą, że odebrały one klientów markom europejskim, japońskim czy koreańskim, ale nie do końca jest to prawda, bo w całym 2025 roku zarejestrowano w Polsce prawie 598 000 nowych aut osobowych, czyli o 46 000 więcej niż w roku 2024. Zatem można zaryzykować tezę, że do aut Made in China wsiadają przede wszystkim ci, którzy do tej pory w ogóle nie rozważali zakupu nowego samochodu. Mówiąc krótko, tańsze chińskie auta stały się alternatywą dla kilkuletnich używanych. A skoro tak, to w dzisiejszym odcinku sprawdzimy alternatywy. Nowe auta z Chin kontra używane z Europy, Japonii i Korei. Wszystkie od autoryzowanych dealerów i wszystkie możecie znaleźć na naszej platformie findcar.pl. Para numer 1. Nowe MG HS kontra używany Hyundai Tucson. Zaczynamy od MG HS w wersji Excite za 100 500 zł. MG to jest niekwestionowany bestseller na naszym rynku, jeżeli chodzi o marki z państwa środka. A MG HS to jedyny chiński model, jaki załapał się do rankingu Top 10, czyli najpopularniejszych nowych samochodów w Polsce w 2025 roku. Auto zawdzięcza to dwóm rzeczom, a w zasadzie dwóm literom: M i G, w których wiele osób dopatruje się brytyjskiej spuścizny, ale nie dajmy się zwieść. Współczesne MG ma tyle wspólnego z Wielką Brytanią, co chińskie zupki. Marka należy do koncernu SAIC i produkuje auta wyłącznie w Chinach. Dodajmy tanie auta, bo nowego kompaktowego SUV-a HS prosto od dealera można kupić za 100 500 zł. Samochód wyprodukowany został w 2024, a nie 2025 roku. Ma manualną sześciobiegową skrzynię, napęd tylko na przednie koła i benzynowy uturbiony silnik o pojemności 1,5 litra generujący 173 konie. Jednak jako, że są to chińskie konie, to nieco brakuje im werwy, bo HS rozpędza się do setki w 9,4 sekundy. Dodatkowo te konie lubią wypić, bo średnie spalanie jest o około litr do 1,5 wyższe niż w podobnych konstrukcjach z Europy czy Japonii. Za to wyposażenie, jakie dostajemy w tej cenie, nie pozostawia żadnego niedosytu. Na pokładzie są reflektory i lampy tylne w technologii LED, cyfrowe zegary, multimedia o przekątnej 12,3 cala, nawigacja, Apple CarPlay i Android Auto, klimatyzacja manualna, ale sterowana z ekranu. Elektrycznie regulowany fotel kierowcy, bezkluczykowy dostęp, kamera cofania, tylne czujniki parkowania, więc przyznacie, że jak na 100 000 złotych i nowego kompaktowego SUV-a brzmi to wszystko kusząco. To teraz zobaczmy, co oferuje Hyundai Tucson 1.6 TGDI w wersji Executive, ale z 2021 roku i trochę tańszy, bo za 97 900 zł. Auto reprezentuje ten sam segment co HS, choć ma o ponad 100 litrów większy bagażnik. Za to pod maską mniej koni, bo tylko 150, co w połączeniu z manualną skrzynią oznacza jeszcze gorsze przyspieszenie do setki niż w przypadku HS-a, katalogowo 10,3 sekundy. Za to rzeczywiste średnie zużycie paliwa będzie w Hyundaiu o ponad litr mniejsze. Przebieg 44 000 km uznać możemy za symboliczny, za to wyposażenie za naprawdę dobre. Jest trzystrefowa klimatyzacja automatyczna i sterowana normalnymi przyciskami, a nie z ekranu, podgrzewane fotele z przodu i z tyłu, podgrzewana kierownica, kamera, asystent pasa ruchu, cyfrowe zegary, multimedia z CarPlayem i Android Auto. Więc wszystko, czego potrzeba do komfortowego przemieszczania się z punktu A do punktu B. Nasz Tucson sprzedawany jest oczywiście jak wszystkie auta na Findcar przez autoryzowanego dealera w programie Hyundai Promise. Nie wątpimy, że jest to obietnica sprawdzonego wozu, za to pewni jesteśmy, że nie jest to obietnica emocji za kółkiem. A teraz para numer 2. Nowa Omoda 5 kontra używana Cupra Ateca.
Omoda 5 to drugie najchętniej kupowane przez Polaków chińskie auto w 2025 roku. Jej ceny zaczynają się od 115 500 zł, ale na Findcar znajdziecie dużo przecenionych egzemplarzy z rocznika 2025. Wybraliśmy do zestawienia lepiej wyposażoną wersję premium za 116 900, która ma w standardzie nawet kamery 360 stopni, tapicerkę z ekoskóry, elektrycznie regulowane i podgrzewane fotele przednie, audio Sony z 8 głośnikami, ładowarkę indukcyjną, szyberdach, a nawet wentylowane siedziska przednich foteli. Tak, tylko siedziska, a nie całe fotele. Najwyraźniej Chińczycy wzięli sobie do serca polskie powiedzenie, że pot po dupie cieknie, a w nim nie ma mowy o plecach. Tak czy siak, Omoda 5 Premium nafaszerowana jest dodatkami jak sejfy patodeweloperów gotówką, ale też jest dużo mniejsza niż MG HS czy Tucson. Mierzy niecałych 445 cm, co kwalifikuje ją do grona crossoverów segmentu C. Bagażnik ma pojemność 442 litrów, ale mierzone do dachu. To tak jakby podawać długość członka razem z kręgosłupem. 15 cm. Pojemności do poziomu rolety Omoda nie podaje, bo prawdopodobnie się wstydzi. Nie ma za to wstydu, jeżeli chodzi o skrzynię biegów, bo standardem jest dwusprzęgłowy automat DCT-7, a silnik, no cóż, 1.6 TGDI o skromnej mocy 147 koni, który lubi paliwo, ale nie lubi być popędzany, rozpędza auto do setki w 10,1 sekundy. Reasumując, szybko nie jest, przestronnie nie jest, ekonomicznie też nie jest, ale za to jest na wypasie, czyli tak, jak lubią klienci. Chyba że nie lubią, to wtedy mają alternatywę w postaci używanej Cupry Ateca 1.5 TSI z 2024 roku za 120 000 złotych. Jeżeli szukacie okazji z drugiej ręki, to właśnie jedna z nich. Znikomy przebieg, tylko 13 230 km, do tego fabryczna gwarancja do 2029 roku i jeszcze pełna faktura VAT. Pod względem wymiarów Cupra Ateca jest niemal identyczna jak Omoda 5, ale ma znacznie większy bagażnik, bo 510 litrów mierzone do rolety. Silnik to sprawdzone w boju 1.5 TSI o mocy 150 koni, do tego 7-biegowa skrzynia DSG. Na papierze wygląda podobnie jak chiński rywal, ale na asfalcie sprawdza się lepiej, bo setkę Hiszpan osiąga po 9,3 sekundy i do tego mniej pije. Wybrany przez nas egzemplarz jest świetnie wyposażony. Ma elektrycznie sterowane kubełkowe fotele z Alcantary, podgrzewaną kierownicę z łopatkami do zmiany biegów, cyfrowe zegary, ładowarkę indukcyjną, audio Beats, elektryczną klapę bagażnika, adaptacyjny tempomat, a nawet adaptacyjne zawieszenie DCC i elektroniczną szperę na przedniej osi, która ma poprawiać prowadzenie i trakcję. Reasumując, w podobnych pieniądzach możecie mieć młodziutką i ciasną Chinkę, albo lekko przechodzonego Hiszpana, za to z większym doświadczeniem i wigorem, co kto lubi. I proszę się w tym zestawieniu nie dopatrywać żadnych paraleli. Zostały z nami dwie pary. To zawsze jest trudny moment. Para numer 3. Nowy BYD Seal U kontra używana Toyota RAV4. BYD Seal U DMI Boost za 141 000 złotych. Seal U DMI to najchętniej kupowana przez Polaków hybryda typu plug-in. Nie chińska, tylko w ogóle. Oczywiście głównie z powodu ceny. Oficjalnie kosztuje 169 900 zł, ale na Findcar znajdziecie egzemplarze gotowe do odbioru, które dealerzy przecenili na 141 000 zł. Za te pieniądze dostajecie podstawową wersję Boost, której silniki elektryczny i spalinowy wspólnie produkują 218 koni i rozpędzają sporego SUV-a do setki w 8,9 sekundy. Akumulator o pojemności 18 kWh pozwala przejechać na prądzie średnio 80 km, a dzięki możliwości ładowania prądem stałym uzupełnicie go energią w około godzinę. Jak na plugina naprawdę świetne wyniki. Gorzej prezentuje się bagażnik, który ma tylko 425 litrów pojemności. Po aucie mierzącym prawie 480 cm można byłoby spodziewać się czegoś więcej. Marudzić nie można za to na wyposażenie. W standardzie wersji Boost jest wielki, prawie 16-calowy obracany ekran, klimatyzacja nawet z filtrem cząstek stałych i systemem oczyszczania powietrza w kabinie. Dwie ładowarki indukcyjne, audio Infinity z 10 głośnikami, elektrycznie regulowane, ogrzewane i wentylowane fotele, tapicerka z ekoskóry, podgrzewana kierownica, a także elektryczna klapa bagażnika i szklany dach panoramiczny. Śmiało zatem
potem BYD mogłoby reklamować Sila hasłem tłusta foka. Szczególnie, że auto waży prawie 2 tony. Jest to około 300 kg cięższe od używanej alternatywy w postaci tego. W tych samych pieniądzach, co BYD Seal U DMI Boost, możecie mieć 5-letnią Toyotę RAV4 Hybrid AWD i Executive. Tak, dobrze słyszycie, aż 5-letnią, za to z przebiegiem zaledwie 60 000 km i w najbogatszej wersji, plus jeszcze pakiet Skyview. Co prawda nie jest to plug-in, a klasyczna hybryda, niemniej Toyota miała ponad 20 lat na jej dopracowanie, więc póki co żaden inny producent nie ma do niej podjazdu w kwestii płynności działania, trwałości, niezawodności, zużycia paliwa. Owszem, wygląda jakby wyciosał ją z kamienia sam Fred Flintstone. Owszem, jej wnętrze na tle tego w BYD wygląda jak wnętrze foki na tle apartamentów na Złotej 66. Ale RAV4 kupuje się z innych względów. Praktycznych i żeby mieć święty spokój. Hybrydowy napęd Toyoty w wydaniu AWDI, czyli z napędem na 4 koła, generuje łącznie 222 konie mechaniczne, które są nieco żwawsze niż te w BYD, bo od 0 do setki zbierają się w 8 sekund. Bagażnik ma 580 litrów pojemności, choć całe auto jest od BYD krótsze o 17 cm. Wyposażenie Executive obejmuje m.in. elektryczną klapę bagażnika, ogrzewane i wentylowane fotele, tapicerkę z prawdziwej skóry, dostęp bezkluczykowy, a w prezentowanym egzemplarzu jest też szklany dach i multimedia, które mają grafikę rodem z kalkulatora. Wnętrze jest pozbawione fantazji, ale przestronne i trwałe. Reasumując, mamy tu dwie różne hybrydy i dwie różne filozofie projektowania samochodów. Mamy tłustą fokę i konia do roboty. Foka umie podbijać nosem piłkę plażową, więc każdy będzie bił jej brawo. A koń jak to koń. Kupicie go od jednego gospodarza, popracuje u Was kilka lat, potem sprzedacie go kolejnemu gospodarzowi, któremu też będzie służył kilka lat i nikt nie będzie bił koniowi braw. Zresztą on sam na nie nie czeka, po prostu robi, co do niego należy. A teraz para numer 4. JQ7 Offroad kontra używany Volkswagen Tiguan Allspace. JQ7 Offroad za 148 899 zł. Auto występuje w dwóch wersjach. Urban i Offroad. Ta druga wyróżnia się przede wszystkim przyzwoitym napędem na 4 koła, czyli takim, gdzie sprzęgło jest w stanie przekazać na tylną oś do 50% mocy. Ale i tak nie będzie jej zbyt wiele, bo silnik 1.6 produkuje tu tylko 147 koni. Przyspieszenie do setki w terenie może i robi wrażenie, ale na asfalcie już wcale, bo to aż 11,4 sekundy. Ale za to 7 wygląda jak Range Rover. I z przodu, i z tyłu, i z profilu. To tak jakbyście mieli dziewczynę, która z każdej strony wygląda jak Liseanne, ale w sypialni niestety już nią nie jest. Choć jest równie dobrze wyposażona, bo ma system kamer, uwaga, 540 stopni, elektryczną klapę bagażnika, niemal 15-calowy ekran multimedialny, audiosony z 8 głośnikami, a nawet wyświetlacz head-up na przedniej szybie, podgrzewaną kierownicę i tylną kanapę, wentylowane i elektrycznie regulowane przednie fotele, dach panoramiczny i ładowarkę indukcyjną, a to wszystko za 157 900 zł. Cennikowo, bo na naszej platformie znajdziecie egzemplarze z 2025 roku, które stoją u dealerów JQ i będą Wasze, jeżeli wyłożycie prawie dychę mniej. 148 900 zł. Musicie tylko przymknąć oko nie tylko na takie sobie osiągi, ale też fakt, że 7 jest kulturalna jak typowy wujek rocznik 1960 na weselu. Dużo pije, nawet 9-10 litrów na autostradzie i robi dużo hałasu. Zrekompensuje Wam to wyposażenie, stylistyka a la Range Rover i naprawdę niezłe właściwości terenowe, bo poza napędem na 4 koła mamy tu aż 20-centymetrowy prześwit i imponujące kąty najazdu czy zjazdu. Do tego całkiem ciekawe wnętrze z terenowymi akcentami, których używany konkurent JQ jest całkowicie pozbawiony, a tym konkurentem jest Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TSI 4Motion z 2022 roku za 143 990 zł. Ten egzemplarz nie ma kamer 540 stopni, a jedynie 360 stopni. Nie ma wentylowanych i elektrycznie regulowanych foteli, nie ma wyświetlacza head-up i paru innych rzeczy, które znajdziecie w JQ. Ale za to ma 204-konny silnik 2.0 TSI, skrzynię DSG
i napęd 4Motion, dzięki którym setkę robi w zaledwie 7,7 sekundy. A przy tym jest mniej zachłanny pod dystrybutorem i też zauważalnie cichszy przy prędkościach autostradowych. Nie można też przejść obojętnie obok jego bagażnika, który skrywa w podłodze 2 dodatkowe fotele, a jeśli ich nie używacie, to do dyspozycji pozostaje około 600 litrów pojemności. Mówiąc krótko, ten Tiguan Allspace jest znacznie większym, bardziej dynamicznym, komfortowym i oszczędniejszym wyborem niż Jaycu Offroad. Wadą w oczach wielu osób może być jednak to, że ktoś nim już wcześniej jeździł. Puszczał bąki w fotelu, nie umył rąk po wyjściu z kibla na mopie i łapał od razu kierownicę, Bóg też raczy wiedzieć, w jakim celu wykorzystywał trzeci rząd foteli. Niemniej przejechał Tiguanem niewiele, bo tylko 41 tysięcy kilometrów. Samochód jest jeszcze na gwarancji, ma adaptacyjne zawieszenie DCC, aktywne reflektory IQ LED Matrix, fabryczny hak holowniczy, podgrzewaną kierownicę, 3-strefową klimatyzację i elektryczną klapę bagażnika. Do tego pakiet Airline, czarny lakier, czarne felgi, czarne wszystko, więc wygląda groźnie. Ale czy to oznacza, że jest definitywnie lepszym wyborem niż Jaycu? Niekoniecznie, bo jest używanym Volkswagenem, Helmutem z drugiej ręki, a Wy możecie chcieć mieć dobrze wyposażoną dziewczynę podobną do Lizy N, której nikt przed Wami nie miał. W motoryzacji piękne jest to, że każdy dostaje to, czego szuka i czego potrzebuje, co czuje i z czym mu po prostu dobrze. Ma pełne prawo do wolnego wyboru i nikt tego wyboru nie ma prawa oceniać i kwestionować. I właśnie taka jest filozofia kanału Findcar i platformy findcar.pl. Dawać Wam wybór, ułatwiać Wam wybór, ale tu nikt Waszych wyborów nie ocenia.